dzisiejszym odcinku omówimy wszystkie rodzaje szablonów do przedłużania paznokci, jakie posiada w swojej ofercie Indigo. Pokażemy różnicę między nimi i zgłębimy tajemnice dotyczące wszystkich linii, które znajdują się na formach. Do czego służą? Jak z nich korzystać? Dzisiaj się tego dowiemy. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku wszystko o szablonach. Oczywista oczywistość, a może za chwilę dowiesz się bardzo ważnych aspektów, o których nie wiedziałaś? Zobaczymy. Zapraszamy do odcinka Pauliny Walaszczyk. Cześć kochani, nazywam się Paulina Walaszczyk i jestem instruktorem Indigo. Od 2014 roku prowadzę szkolenia w Łodzi, na które serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj przyjrzymy się wszystkim tajemnicom szablonów od Indigo. Zapraszamy! Mogłoby się wydawać, forma to forma, żadna filozofia. Otóż nie. Gdyby tak było, to nie tworzylibyśmy aż 4 form, bo każda z nich służy do czegoś innego. Różnią się poszczególnymi cechami i zależy nam na tym, żeby wiedział o tym nie tylko twórca, artysta, czyli my, ale przede wszystkim każdy nasz klient, każda stylistka, która pracuje na tych formach, bo po to je robiliśmy, żeby Wam ułatwiać i przyspieszać pracę. Dzięki formom jesteśmy w stanie tworzyć zarówno paznokcie salonowe, codzienne, jak i te niecodzienne, extreme. Zresztą, zobaczmy. Tak prezentują się wszystkie 4 rodzaje form. Pierwsze formy to formy klasyczne, które występują w 2 wariantach ilościowych: 500 sztuk i 200 sztuk. Kolejne to formy klasyczne w wersji transparentnej, formy mini z cienką warstwą aluminium oraz formy extreme dedykowane do kształtów awangardowych. Formy klasyczne w kolorze fioletowym to tradycyjne formy papierowe. Są cienkie, elastyczne i z łatwością można je rolować. Zrolowane trzymają nadany kształt. Posiadają bardzo mocny klej, dzięki czemu mamy pewność, że nie rozkleją się podczas pracy. Mierząc od samej góry formy do końca, długość całkowita szablonu wynosi 60 mm. Długość robocza to 32 mm. Siatka pomocnicza jest poszerzona, dzięki temu sprawdzi się również do większych i szerszych paznokci. Różnice długości między rozmiarami to 3 mm, aby łatwiej było dopasować pożądaną długość paznokci. Dodatkowo wyraźnie zaznaczone łuki są pomocne przy wycinaniu szablonu do naturalnej płytki, a także pomagają nam w aplikacji żelu przy przedłużaniu w kształcie migdała. 2 czerwone linie przy jajeczku są pomocne podczas wycinania formy pod płytkę z prostym, wolnym brzegiem. Dodatkowe czerwone linie przydadzą się podczas rozkładania masy przy kształtach awangardowych. Linie zaznaczone od jajka do końca formy pomogą przy budowie sztyletu węższego lub szerszego. Natomiast linie idące od boków siatki stworzone są do kształtów, w których wolny brzeg jest ścięty pod kątem 45 stopni, na przykład w kształcie edge, pipe, rosyjski migdał i gotycki migdał. Formy posiadają kwadratowe brzegi po to, aby łatwiej było równo skleić formę. Niektóre szablony na rynku mają zaokrąglone rogi, co sprawia, że jest ciężej je symetrycznie skleić, a jak wiemy, symetria podczas tego ruchu klejenia to podstawa, aby nasz tunel był prosty, a paznokieć docelowo zbudowany poprawnie. Nie mówimy tutaj tylko o kwestii estetycznej, no bo nikt z nas nie chciałby mieć krzywego paznokcia, ale również o bezpieczeństwie. Dobrze zbudowany paznokieć w sposób symetryczny będzie dużo bardziej odporny na uszkodzenia, złamania niż taki, który jest zbudowany krzywo. Perforacja przy skrzydełkach daje nam kontrolę przed zbyt mocnym zaciśnięciem, na przykład przy dopasowaniu szablonu pod kształt kwadratu. Wycięcia boczne w łuk i fala na dolnej części szablonu pomagają w wygodny sposób uchwycić w palce i dopasować formę do wolnego brzegu. Jajeczko pełni funkcję usztywniającą, a dzięki naniesionym na nim liniom może być przedłużeniem szablonu podczas wycinania łuku pod wolny brzeg, a także posłuży do wydłużenia formy przy bardzo długich paznokciach. Kolejny rodzaj form to formy transparentne, wykonane z plastiku, a ponieważ są przeźroczyste, przepuszczają światło UV również od spodu. Dzięki temu z łatwością utwardzimy na nich mocno napigmentowane żele białe i kolorowe, a także kawery. Mają identyczny kształt jak klasyczne formy fioletowe. Posiadają tą samą długość, szerokość, siatkę, takie samo rozmieszczenie linii pomocniczych i perforację na skrzydełkach. Mocny klej sprawia, że nie rozklejają się w trakcie pracy. Różnica jest taka, że nie posiadają linii pomocniczych na jajeczku, są sztywniejsze od klasycznych form, ale też bardzo cienkie, dzięki czemu idealnie możemy dopasować je do płytki. Kolejne to mini formy.
Porównajmy je do form klasycznych. Różnica, jaką wyraźnie widzimy, to długość. Przypomnijmy, że formy klasyczne mają 60 mm, a miniformy są wyraźnie mniejsze, mają 48 mm i świetnie sprawdzą się do krótkich salonowych stylizacji. Posiadają 2 skrzydełka, a nie 3, jak w przypadku form klasycznych. Mają bardziej zaznaczone linie do wycinania jajeczka i salonowych kształtów migdała i owala. Ponieważ dedykowane są do krótkich paznokci, nie posiadają czerwonych linii do kształtów awangardowych. Zawierają w sobie cienką warstwę aluminium, dzięki czemu zachowują pamięć kształtu. Przy zaciskaniu tunel jest bardziej zaznaczony i nie rozpręża się. Tak jak poprzednie formy, tak samo ten model posiada bardzo mocny klej, dzięki czemu nie rozkleja się podczas pracy. Ostatnie formy to Extreme w kolorze Rose Gold. Jak sama nazwa wskazuje, dedykowane są do ekstremalnych przedłużeń, czyli do kształtów awangardowych. Ich długość całkowita to 89 mm, od jajeczka do perforacji długość wynosi 50 mm, a do końca całej powierzchni roboczej mamy aż 62 mm długości. W górnej części są szersze od pozostałych szablonów, po to, aby mocniej trzymać opuszek palca i utrzymać dłuższy paznokieć. Zwężają się na końcu po to, by zachować balans podczas pracy. Od form klasycznych różnią się też perforacją boczną, są bardziej ścięte, aby zajmowały mniej miejsca. Mają inne perforacje na skrzydełkach, a także perforację, która pozwoli nam na dostosowanie długości szablonu pod stylizację pokazową. Możemy ją oderwać jeszcze przed odklejeniem od papierka, zachowując wszystkie linie pomocnicze. Tak jak formy klasyczne, posiadają szeroką siatkę oraz białe i czerwone linie pomocnicze, ale ilość linii skośnych jest większa, ponieważ jest ich aż 4. Wzmocnione są cienką warstwą aluminium, dzięki czemu zachowują pamięć kształtu, co doskonale sprawdzi się przy tworzeniu kształtów awangardowych, np. Gothic Stiletto lub Edge. Poznaliśmy 4 rodzaje form. W teorii jesteśmy mistrzami. Zaraz przejdziemy do praktyki. Raz jeszcze podkreślę, że zanim którakolwiek z form trafiła do sprzedaży, była wielokrotnie testowana przez wiele miesięcy, wielu instruktorów i robiliśmy to po to, żeby na koniec dnia mieć formę, która przyspiesza czas pracy. Po to te linie pomocnicze, po to te wszystkie aspekty, o których przed chwilą rozmawialiśmy. No ale dobra, to jest teoria. Sprawdźmy w praktyce. Podkładamy szablon pod paznokieć i nacinamy po bokach. Nożyczkami dedykowanymi do form wycinamy jajeczko. Staramy się ciąć jednym długim ruchem. Następnie podkładamy pod wolny brzeg paznokcia. Zamykamy pierwsze skrzydełka, drugie i trzecie. Bardzo ważne jest to, by skrzydełka zostały równo sklejone. Jeśli krzywo je skleimy, w momencie podkładania pod płytkę cały szablon będzie nam skręcał w jedną stronę, a tunel nie będzie zgadzał się z naturalną płytką. Będzie niesymetryczny. Przy salonowych kształtach w zasadzie wycina się formę zawsze tak samo. Chodzi o to, żeby dokładnie wyciąć jajeczko i idealnie przyłożyć do płytki. Ale co zrobić w przypadku bardzo wystającego hyponechium? Wtedy musimy wycinać głębiej i głębiej, co może mieć nawet wpływ na długość tej formy, więc pokażemy Wam patent, ponieważ mamy na to sposób. Na jajeczku mamy 3 dodatkowe pionowe linie i 2 łuki, jeden węższy, drugi szerszy. Dzięki tym dodatkowym liniom możemy przedłużyć nieco formę od góry. Bardzo ważne jest to, aby równo podkleić jajko zgodnie z liniami na szablonie. Dzięki temu mamy również stworzone od razu nacięcia boczne. Wycinamy po linii i podkładamy pod paznokieć. Voilà! Szablon idealnie dopasowany, a opuszki uwolnione bez dodatkowych nacięć. Wracamy do klasycznego podkładania szablonu. Przystępujemy do podłożenia formy pod wolny brzeg. Dzięki łukom bocznym, trzymając palec wskazujący pod szablonem, a kciuk od góry, otwieramy szerzej formę i z łatwością podkładamy pod płytkę. Łuk na końcu formy pomaga nam w tym, aby popchnąć bliżej lub zmienić kąt ustawienia szablonu. Czas przystąpić do przedłużenia w kształcie migdała. Rozprowadzając produkt, podążamy według białych łuków. Dzięki temu bez wysiłku stworzymy symetryczny kształt. Przy formie Extreme skupimy się na czerwonych liniach przy jajku. Nasza modelka posiada paznokieć z prostym, wolnym brzegiem. Wycinamy formę według pierwszej czerwonej linii, zaczynając od brzegu. Podkładamy pod naturalną płytkę i sklejamy równo skrzydełka, najpierw pod palcem, a następnie do samego czubka. Taką długą formę możemy trzymać nawet 2 palcami, dzięki temu jest stabilna i możemy poprawić jej kąt. Natomiast dociskając kciukiem koniec formy, możemy zmienić jej kierunek i ustawić tak, by szła na prosto. Przedłużając paznokieć w kształcie sztyletu, posiłkujemy się czerwonymi bocznymi liniami, nakładamy produkt na koniec wolnego brzegu i układamy materiał wzdłuż czerwonych linii. Dzięki nim jesteśmy w stanie wykonać równy i symetryczny kształt.
Na formach Extreme jesteśmy w stanie budować kształty awangardowe ze względu na tą cienką warstwę aluminium, która sprawia, że trzyma paznokieć w kształcie, do którego dążymy. Czy to znaczy, że tylko na formach Extreme można budować kształty awangardy? Nie. W przypadku form transparentnych również znajdziecie pomocnicze linie, które na przykład ułatwią wykonywanie kształtu edge. Wycięty szablon podkładamy pod wolny brzeg, zaklejamy skrzydełka, ale nie zaciskamy. Szkielet edge budujemy od wolnego brzegu na prosto po czarnych liniach. Zakańczamy wolny brzeg przedłużonego paznokcia po skośnych czerwonych liniach. Na tej formie możemy również wybudować kształt pipe. I co? Czy udało nam się rozwiać wszystkie wątpliwości? Czy wiecie już, którą formę wybrać, w jaki sposób podłożyć ją pod różne typy płytki oraz w jaki sposób zbudować szkielet poszczególnych kształtów? Mam nadzieję, że tak. Dajcie znać w komentarzu oraz dajcie znać, który jeszcze produkt powinniśmy wziąć na warsztat w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Cześć!